Białe w kropeczki. Żeby to był biały, to jest jak atlas, jak takie jedwabiście taki. Zresztą tego jedwabiu troszeczkę z tutaj czarnymi, widać. delikatnymi. O. Jestem absolwentem Wydziału Leśnego naszej krakowskiej uczelni, wówczas Akademii Rolniczej, teraz Uniwersytet. No i to tyle. Oprócz tego, że jestem leśnikiem z wykształcenia, to mam jakieś tam doświadczenie jako przyrodnik, pracując tu i ówdzie. Po pracy na uczelni mam epizod kilkuletni w Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Systematyki Ewolucji Zwierząt. Przyszedłem do Urzędu Miasta Krakowa w Wydziale Kształtowania Środowiska 10 lat, a od prawie 10 lat, jak tylko powstał Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, zostałem tam przeniesiony jako przyrodnik, w związku z czym nawet nie musiałem żadnych papierów ani nic takiego, bo to było po prostu przeniesienie do innej jednostki. Jest to skulica, podobna do prosionka szorskiego, który jest bardzo podobny, nazywany też stonogą albo stonogiem murowym. Bardzo bliźniacze, pokrewne dwa gatunki. Izopoda, czyli równonogi, taki rząd oddzielny. One się wywodzą z morza, z mórz i oceanów, natomiast jest cała grupa gatunków, które się przystosowały do życia lądowego. No, jakiś motylek niewielki, z wujkówka. Może nie odleci. Gdzie on jest? Tu jest taki malutki, motyle drobne. A, malutki. Mikrolepidoptera to jest oficjalna nazwa naukowa tej grupy rodzin motyli. Do mikrolepidoptera też należą tak zwane mole spożywcze, które nie są wcale molami, bo mole to odrębna rodzina, tylko są omacnicami. I to się nazywa omacnica spichrzanka. To jest prawdziwa nazwa tego mola spożywczego, który jak ktoś nagromadził sobie zbyt duże zapasy mąki czy no to tak, wiem, że one są strasznie. Potem są pułapki, ale one łapią tylko samce. To są pułapki feromonowe, ale wtedy mamy kontrolę. Uwaga, trzeba zrobić porządek w szafce, bo mamy jakieś motyle nam się przykleiły na pułapkę. Biedronka azjatycka. Ma ładną nazwę. A tak, widzę. Harmonia axyridis, ale tu akurat wiem, że azjatycka, po polsku jest biedronka albo azjatycka, biedronka arlekin też na nią mówią. Obcy gatunek, no i on wypiera trochę nasze biedronki rodzime, zwłaszcza na początku to było wyraźnie. Ale w sensie one na przykład atakują, czy na czym to atakują, no ale też zjadają pokarm dla naszych biedronek, czyli konkurują. Konkurują duże, pokarm. silne, no w tym momencie, no i też ich larwy są drapieżne i zjadają larwy naszych biedronek. Czyli eliminacja na różnych. W tym momencie już się trochę poprawiło, bo już można naszą rodzimą biedronkę siedmiokropkę spotkać, a był okres, kiedy no, w takim terenie jak tutaj to było niemal widocznie widać tą azjatycką. Nie jest to samiec bielinka bytomkowca, który pięknie pachnie jak cytryna, nie mylić z cytrynkiem, który też należy do bielinków. I to jest jeszcze na dodatek chyba samica, zaraz zobaczymy. Nie, samiec. Samiec. Samiec, motyl, który podobnie jak bielinek kapustnik rozwija się na roślinach kapustnych, czyli krzyżowych. Wypuszczamy go wolno, chyba że jeszcze ktoś chce sobie jakieś zdjęcia zrobić, jak w momencie będzie startował. I to jest namiotnik, ale nie namiotnik jabłoniowy, którego też zobaczymy później, mam nadzieję, że jeszcze go zobaczymy, tylko namiotnik czerem-szaczek, bo występuje na czeremsze, na naszej rodzimej czeremsze. I cóż, mamy zgłoszenia do Zarządu Zieleni Miejskiej. Szkodniki, znaczy tutaj to jest w stadium takim niedużym, ale dochodzi czasem do gołożerów i całe drzewo jest tą przędzą i to już nic. Czeremcha współegzystuje z tym gatunkiem od co najmniej od pleistocenu w Polsce. Czyli ona się nie niszczy od tego, na tak? pewno powyżej 10 000 lat i ona nawet korzysta z tego. W jaki sposób? Po pierwsze, na tych gąsienicach i poczwarkach rozwijają się pasożyty, które te bardziej prawdziwe szkodniki, jeżeli tak mogę powiedzieć, również atakują. Czyli jest to taki żywiciel, który jest stałym bankiem pożywienia dla pasożytów
I te, dla parazytoidów powinienem powiedzieć, i te parazytoidy dzięki temu mogą żyć w jakiejś tam równowadze i być obecne w środowisku. I są larwy, ale są już obszędy, gdzie są poczwarki w środku. Tych. A jeżeli jest gołożer, to one już nie są w stanie się przeczwarczyć na gałązce, tylko schodzą wszystkie po pniu. Wtedy pień jest pokryty taką pajęczyną lśniącą i wygląda jak w bajce. Alicja w Krainie Czarów czy coś takiego. Nie oglądałem. A co z nich potem będzie? W sensie Motyl namiotnik. Motyl namiotnik zresztą dosyć ładny. Też jest w tej książeczce chyba. Taki biały w kropeczki. Żeby to był biały, to jest jak atłas, jak takie jedwabiście taki. Zresztą tego jedwabiu troszeczkę z czarnymi, widać. delikatnymi. No, motyl jest bardzo ładny, mi się podoba. Zawinięty liść przez chrząszcza. Jak takiego chrząszcza nie spotkamy, to ja wam pokażę na filmiku. Ale może zobaczymy, tu jest świeżo zwinięty, jeszcze nie zbrązowiały taki liść. One nacinają liść w poprzek blaszki liściowej wzdłuż takiej, no może to nie jest sinusoida, ale specjalna linia. I ten liść więdnąc w określonej kolejności, tracąc turgor, prawie sam się skręca. Ona tylko swoimi nogami pomaga, żeby to się odpowiednio skręciło i tam składa do środka jajko, jedno albo dwa i tam się rozwija larwa tego chrząszcza. Jak chrząszcza zobaczymy, najlepiej by było zobaczyć w czasie, jak on nacina ten liść. A ta larwa się żywi tym, po prostu tym liściem? Ona tym, co jest tu w środku, to już jej wystarczy na pożywienie. No, ma schronienie i domek, który zjada sobie od środka. Omomiłek, znaczy, tak? Jedne omomiłek wiejski, wiejski. Cantaris rustica. Ma taką plamę tutaj, ale akurat nie w kształcie serduszka. I on się żywi tym rośliną, po której chodzi? Nie. To on chodzi, szuka. Jakby się żywił, to by raczej jadł. On chodzi, szuka, zjada mszyce, zjada też larwy innych owadów, które nie są w stanie się Jak on się ładnie nam prezentuje, taki drapieżny fotogeniczny jest bardzo. Bo ja mam krasankę. Krasankę masz? A, ja myślałam, że chrząszcz z daleka. Krasanka. Ty faktycznie krasanka to jest. Krasanka jest pluskwiakiem równoskrzydłym. Heteroptera poznajemy po tym, że one mają tę pierwszą parę skrzydeł przekształconą w tak zwane półpokrywy, czyli hemielytrę, gdzie końcówka pokrywy jest przeźroczysta, powiedzmy taka jak u pszczół, służy do latania, a część nasadowa jest twardniała, tak jak u chrząszczy, czyli służy jako pancerz. A druga para skrzydeł, która u nich również występuje, już jest normalna, błoniasta, taka jak Jaki grzeczny, nie chce wyjść. No grzeczny, lubi Agnieszkę. Przemuś, mam dla ciebie drapieżnika. Helophilus, czyli po polsku gniłek. Gniłek to jest polska nazwa. Omomiłek wiejski, no też nie mają serduszek, ale to jest ten sam co wcześniej, tylko mamy inkopula. Tak. Parkę, więc można im nie przeszkadzać. Zamiarem naszym było po prostu powiedzieć mieszkańcom, co i dlaczego chcemy chronić. Co chronić, tak? Co chronić i dlaczego chcemy chronić, prawda? Bo nieraz ktoś się zastanawia, czy to na pewno wymaga ochrony. I tutaj pokazuję takie najważniejsze informacje, akurat to jest tablica poświęcona owadom. Dlaczego owady warto chronić, jakie są ich funkcje w ogóle w przyrodzie, w jaki sposób też możemy im szkodzić, prawda? Bo człowiek przecież swoim działaniem bardzo często, i to zupełnie nieświadomie, może zaszkodzić przyrodzie. A w przyrodzie jest tak, że jak zaszkodzimy, no to niektóre szkody są nieodwracalne w sumie. Tak, ceik. No, jak piękny. No, natomiast możemy go delikatnie złapać. On Jest się to robi delikatnie. Wyjąć z siatki. Złapać za spód skrzydeł. Wtedy jest szansa, że się jeszcze samicy spodoba, bo mu nie zatrę pyłku. I pokazać, skąd nazwa. Ma literkę C białą. Aha. I Linneusz go nazwał Vanessa C. album. Teraz jest Polygonia C. album. To jest znowu pluskwiak. Pluskwiak. O, ale jaki elegancki, różnoskrzydły, no bardzo ładny. Tak. Na pewno nie ma nadwagi. O. Jest? Tak. Bardzo przystojny pluskwiak. Są obszędy i to są namiotnika jabłoniowego.
Aha. I to rzeczywiście w sadach on może powodować szkody. No jeżeli jest gołożer na jabłoniach, no to taka jabłoń już O, nawet widać gąsienicę. O, nawet gąsienicę widać. Już nie wyda tak soczystych jabłek, obfity plon nie będzie, tylko jabłoń będzie osłabiona, bo jabłoń się tak świetnie nie regeneruje. Ale przez to, że on jest na różnych gatunkach, on tak samo tutaj stanowi pożyteczną rolę, bo stanowi ten żelazny zapas tej bazy pokarmowej dla tych parazytoidów, czyli dla takich błąkówek, co ta wąska była, z tymi paseczkami, albo innych, obrostka, muszlówka, albo też murarka, muszlówka na nią mówią, i ona w muszlach ślimaków się rozwija i dlatego tam pod tym hotelem są muszle winniczków, a tutaj, aha. tam na dole leżą tak sobie. Aha, i to pod tym kątem. A tu widzimy właśnie jakaś pszczolinka A tak, wchodzi tak. i korzysta z hotelu, czyli tak jak to powinno wyglądać. Chrząszcz, ryjkowiec, To jest na liściach. Mimo że podobnie zielony jak tamten pluskwiak, on należy do rodziny ryjkowcowatych, tylko ma bardzo krótki ryjek. Także Aha. nawet nie widać, że ten ryjek Ładny ma. kolor ma. Kolor ma ładny. On jest pokryty łuseczkami, podobnie jak motyle. Gdybyśmy go wzięli w ręce, to te łuseczki można dosyć łatwo zetrzeć. On pod spodem jest czarny. Tu mamy przykład innego pluskwiaka, równoskrzydłego też. Tylko to jest larwa jeszcze, nie ma skrzydeł, więc nie zobaczymy tego wszystkiego. I są różne typy dziupli. Tu jest dziupla, która się tworzy, powstała po wyłamaniu gałęzi, czyli w miejscu synku. To zarasta. Może się ona całkowicie zamknąć, ale może też być tak, że w środku będzie powstała dziupla, a ona nie zarośnie. I tam możemy wsadzić ten endoskop i zobaczyć w lewo, w prawo, ale nic z tej dziupli nie ma, ale czasem ale są tutaj jakieś struktury takie, które wyglądają na ekskrementy. Drobne nietoperze mogą wykorzystywać takie dziuple na schronienie dzienne. No i właśnie błąkówki często sprawdzają, a za płytka, ona za jakiś czas się powiększy, bo ten rozkład drewna będzie postępował. To Wojsiłka, panorpa. wąsiłka. Nie wąsiłka, tylko wojsiłka, jak Wojtek. Wojtek, aha, Wojsiłka. Wojsiłka, tak. Wojsiłka. O, ma takie kropeczki fajne. No. A po angielsku jest scorpion fly, bo Gryzie? nie, ale ma tylko, że w zależności od płci taki odwłok jak u skorpiona zawinięty, zgrubiony, natomiast ona ma taki ryj z przodu, o teraz widać. A tak. Ogrodnica niszczy listka i rzeczywiście ima go niszczy liście, róże może nawet obgryzać płatki róż, dziury, a nawet całkiem może zjeść wszystkie płatki. Ma nawet tutaj samica, Błąkówka. ma pokładełko z tyłu, usiłuje mnie ukuć, Ojej. ale ona składa w tkanki rośliny albo w gąsienicę tym wkłada, mojej skóry nie przebije. No. O, komarnica, Jak tak? to mówią, komarnica nie ma wiele wspólnego z komarami, chociaż ten sam podrząd. No ale niektórzy mówią królowa komarów i strasznie się boją, że ugryzie. Ona nie gryzie. W pianie jest taka zielona larwa, która tą pianę chodzi, a nawet nie zielona. Nawet nie zielona. Ale widać, że to jest pluskwiak. Jeszcze larwa nie ma skrzydeł wykształconych. Pluskwiak równoskrzydły. Pienik. No i to on jest sprawcą tych kropelek deszczu, co w piękną pogodę nam za kołnierz padają.